A teraz niesamowite zdjęcia skażonego miasta widmo i strefa Fukushima z lotu ptaka. Polski fotograf Arkadiusz Podniesiński dostał się tam, gdzie mało kto był i po 4 latach od jądrowej katastrofy sfilmował porzucone w pośpiechu samochody, pieniądze i domy. Japończycy odkażają to, co mogą, radioaktywną ziemię pakują w worki i za kilka dni wpuszczają do miasta tych, którzy chcą do niego wrócić. Mateusz Kudła. Tu czas dosłownie się zatrzymał. Fotograf, który przez 8 lat 30 razy odwiedził Czarnobyl, Arkadiusz Podniesiński, właśnie wrócił z kolejnej wyprawy. Tym razem dokumentował opuszczone miasta wokół japońskiej elektrowni jądrowej w Fukushimie. Widać, że ci ludzie w pośpiechu opuszczali te miejsca i widać brak przywiązania do pieniędzy chociażby, bo te pieniądze tam dalej leżą. Tam, gdzie jest to możliwe, strefa wciąż jest odkażana. To kosztowny i żmudny proces. Tysiące robotników czyszczą dachy i ulice, zrywają 20-centymetrową warstwę skażonej ziemi, którą następnie pakują do worków składowanych w takich magazynach. Tak dużo, są tak gigantyczne ilości, to są miliony worków, z którymi nie ma co zrobić. Gromadzone nieopodal domów na podmokłych terenach budzą niepokój ewakuowanych mieszkańców, z którymi rozmawiał polski fotograf. Bardzo często wyrastają z nich już po prostu rośliny, już coś tam rośnie, które prawdopodobnie te korzenie tych roślin najprawdopodobniej prędzej czy później te worki rozsadzą. Poza tym mieszkańcy boją się, że po ulewie radioaktywne skażenie spłynie z gór. Dlatego większość z nich nie chce tu wracać. Wyjątkiem jest pewien rolnik, który łamiąc nakaz ewakuacji wciąż mieszka w strefie. Opiekować się zwierzętami, głównie trzodą chlewną, krowami, ponieważ nie mógł patrzeć, jak one giną z głodu. Katastrofa w Fukushimie, do której doszło 4 lata temu, była skutkiem silnego trzęsienia ziemi. Choć reaktory zostały wyłączone, wysoka fala tsunami odcięła elektrownię od zasilania, co uniemożliwiło chłodzenie, doprowadzając do przegrzania reaktorów. Sama elektrownia też potrzebuje energii elektrycznej, żeby działały zawory, żeby działały pompy, żeby działała cała pełna obsługa bezpieczeństwa reaktorów. Zapora z zamrożonej gleby wokół elektrowni ma zatrzymać przepływ wód gruntowych i ograniczyć radioaktywny wyciek. Ilość energii, ilość pieniędzy, jaką trzeba włożyć w to, żeby taką zaporę utrzymać, wydaje mi się, że na dłuższą metę się tego nie da w ten sposób przeprowadzić. Za kilka tygodni Arkadiusz Podniesiński chce wrócić do Fukushimy. Podobnie jak w Czarnobylu, żeby jednak poznawać tych nowych ludzi, rozmawiać z nimi, poznawać bardziej tą historię, nie od strony statystyk, nie od strony przedstawianej przez rząd, tylko od strony tych ludzi, mieszkańców. We wrześniu na odkażonych obszarach strefy mają zamieszkać pierwsi osadnicy. Dla faktów Mateusz Kudła, TVN24.